Jako fan po pierwsze wielkich ciężarówek, po drugie kosmosu, no i po trzecie łatwego zarobku, postanowiłem to wszystko połączyć i w mojej głowie urodził się chytry plan. Taki youtuber wróbski powiedział, że jak chcesz się szybciej dorobić w Star Citizen, to skorzystaj z targów galaktycznej i wypożyczaj pojazdy, które pomogą ci szybciej wzbogacić się. Marzenie numer 3 jest do zrealizowania. Idąc tym tropem, postanowiłem zrealizować marzenie numer 1, czyli wypożyczyć ciężarówkę. A że dostępna jest kosmiczna, to niejako mam od razu 3 pieczenie na jednym marzeniu, no czy jakoś tak. Któż to nie marzył, aby poczuć się jak gumowa kaczka grana przez Chrisa Christophersona w firmie Konwój? Tylko ciężarówka, droga i ja. Brzmi pięknie i tym tropem udałem się na targi, gdzie za darmo wypożyczyłem największą ciężarówkę w Star Citizenie. Wymarzony Misk Hull C. Teraz pozostaje dogadać się z dyspozytornią, znaleźć odpowiednie ładunki, trasy, obliczyć zarobek i tak właśnie zrobiłem, więc jako że Hull C jest ogromną ciężarówką i do miast nie wjeżdża, przynajmniej z przyczepą, postanowiłem wyznaczyć trasy po stacjach orbitalnych. Tam mają ogromne magazyny, tam są także centra przeładunkowe. Co może się nie udać? Przeszukując zasoby SpaceNetu oraz pytając innych mobilków, po godzinie mój plan był już gotowy. Inwestycja około 1 miliona do 5 w towar, 5 przystanków po drodze i zarobek przynajmniej 2 miliony, więc trasa miała przebiegać. Stressler na Bandzini, tutaj miało być 200 kg za przewiezienie kopru, znaczy się miedzi. Tam przeładunek i jedzonko do Everusa z zarobkiem 271 tysięcy, dalej na Serafin z żelazem to dodatkowa 100, a na koniec długodystansowo ładunek Hell z Serafin na stację graniczną Pyro, tutaj zarobek 300 tysięcy. I ostatni z Pyro do bramy w kierunku Terra, towar to jakieś korzonki, inwestycja co prawda 5 milionów, ale zarobek 600 tysięcy. Reasumując, Excele rozpisały wszystko pięknie. Czyli inwestując 1 miliona na początku miało to przynieść 870 tysięcy, a na koniec najbardziej ryzykowny skok przy inwestycji 5 baniek aż 600 tysięcy zarobku. Ale za to w dużo krótszym czasie, a jak wiecie czas to pieniądz, razem 1,5 miliona zarobku. Z biznesplanem w ręku ruszyłem na pierwszą podróż z miasta New Babbage, gdzie była darmowa wypożyczalnia i króciutki skok na stację orbitalną. Po drodze okazało się, że mimo, że to było 500 km, to wcale krótko nie trwało, więc postanowiłem sprawdzić, jakim to potężnym napędem moja, znaczy się wypożyczona ciężarówka dysponuje. I okazało się, że w wypożyczalni kupują czy też leasingują najtańsze modele z najsłabszymi silnikami. Szybkie sprawdzenie w dokumentacji i tak ten silnik osiąga całe 60 tysięcy na sekundę. Przy założeniu, że czeka mnie jakieś prawie 2 jednostki astronomiczne podróży, to jest ponad 250 milionów kilometrów, lecąc z prędkością światła podróż by trwała 800 sekund. To jest trochę więcej, bo nawet najszybsze silniki latają dużo poniżej tej prędkości, a przy C są takie desynki w czasie, że z serwerów 30K wypada. Reasumując, Excel razy prędkość 1/5 C daje grubo ponad godzinę lotu z maksymalną prędkością. A że Hull C to lokomotywa na kołach, a w zasadzie nawet bez kół, to ze względu na brak tarcia możecie sobie wyobrazić, ile może potrwać hamowanie z prędkości 60 tysięcy na sekundę. Jak ktoś nie wie, ile to jest w kilometrach na godzinę, to podpowiem 216 milionów kilometrów na godzinę, a ładunek ma być wypełniony po brzegi, licząc dalej i dodając do tego czas hamowania oraz przyspieszania, samego lotu wyszłoby jakieś 2 godziny. No cóż, trzeba było zmienić plany, bo o ile kocham jeździć ciężarówkami, o czym świadczą setki godzin w Eurotracku, to nie chciałbym także zasnąć prowadząc tak duży ładunek, a o katastrofę na bezdrożach stamtąd nie trudno. Po analizie i rozwiązaniu problemu komiwojażera za pomocą skreślenia większości punktów z trasy pozostały 3 miejscówki do odwiedzenia. 1. Serafin, drugi Jump Point Pyro i trzeci bardziej ryzykowny Brama Gwiezdna na Terę. Cóż, nie zarobię dzisiaj 1,5 czy 2 milionów, ale prawie 1 milion jest w zasięgu ręki, więc wracamy na trasę i 1 przebieg będę miał na pusto. Trudno, co zrobić. Hej, mobilki, jak tam podświetna do Crusadera? Czysto, ale uważaj, bo pod koniec łapią z radarem Quantum. Dalsza podróż do Serafin przebiegła bez zakłóceń. W międzyczasie udało mi się zwiedzić ten piękny pojazd. No po prostu szczyt wielkiej technologii ciężarówkowej, a moja mała postać właśnie go sobie ogląda i to od środka. Czyż to nie jest piękne?
Ale podróż szybko mija i już za chwilę za naszymi oknami widzimy naszą pierwszą centralę logistyczną. W międzyczasie dołącza do mnie kierowca zapasowy, bo wiecie jak to jest, jeden będzie mógł odpoczywać lub zwiedzać ten cud techniki logistycznej, drugi będzie mógł jechać dalej i żadne pauzy nie będą nam groźne. Dalej wszystko odbywa się zadziwiająco szybko, zakup towaru, helu, to znaczy takiego pierwiastka szlachetnego, liczba okresowa 2, później szybkie oddokowanie od rękawa, podjazd pod kosmiczną rampę i już towar jest ładowany wózkami widłowymi. To znaczy jakby w Star Citizenie były takie wózki, to pewnie tak by było, a tak to po prostu towar pojawił się sprawnie na pace. Szybkie przeliczenie kontenerów 18x8x32 SCU, calutki Hull Seas 4608 SCU Cargo. Czyż to nie jest piękna? Tuż po załadunku szybko nas wykopują z rampy, bo już kolejka się ustawia po następne transporty. W końcu idą święta, a każdy chce mieć na gwiazdkę dowieziony prezent, no i w końcu ruszamy na nasze bezdrogie autostrady stamtąd. Tempomat 60 000 km na sekundę, tryb auto i drżyjcie magazyny na granicy Spyro. Nadlatujemy. Nie wiem co we mnie wstąpiło, ale uznałem, że skoro ta piękna ciężarówka ma tryb auto, to sama sobie pojedzie, przynajmniej po Space Stradzie, a ja w tym czasie pozwiedzam sobie stateczek. No bo wiecie, wcześniej był złożony, a teraz jest rozłożony, a korytarz na środku wydłużył się jak w horrorze, który właśnie miał nadejść i po prostu nadszedł. Z jakiegoś powodu idąc rozłożonym tunelem nagle wypadliśmy ze statku, to znaczy ja i mój zapasowy pilot, co nas pokusiło, aby ten statek zwiedzać razem, czy to muzeum albo wystawa sztuki? Tak czy inaczej na przegubie wywiało nas w zimny kosmos jak pasażerów przegubowego Ikarusa, co siedzą w zimie na kole. Kto jeździł komunikacją w latach 90. będzie wiedział o co chodzi. A miałem być gumową kaczką, a skończyłem jako bałwan. No wiecie, ten z filmu Mistrz Kierownicy ucieka, przy czym nam uciekł statek, na domiar złego cały z towarem. W takich chwilach czułem się taki samotny i taki opuszczony w tym ogromnym kosmosie. A na domiar złego mój zastępca wylądował 200 000 kilometrów dalej. No trudno, zdarza się. Na szczęście żyliśmy i do najbliższej cywilizacji mieliśmy tylko jakieś 200 milionów kilometrów. Pestka. No i właśnie od czego ma się przyjaciół? Nadświetny telefon po transport i po paru chwilach, to znaczy się minutach lub dziesiątkach minut, Uber, a w zasadzie pełnoprawna żółta taksówka rodem z Manhattanu, już pozbierała nas do mojego statku z towarem, który odleciał w siną dal, a de facto czarną dal. Do tego celu postanowiliśmy wykorzystać starą metodę odnajdywania statków na beacona transportowego. No ale chyba problemem było to, że nazwa mojego własnego, niewłasnego, bo pożyczonego statku jakoś dziwacznie się wyświetlała. Czy ja ten pojazd wypożyczyłem od Chińczyków? Tak czy inaczej, coś nie zatrybiło i znacznik mojej, nie mojej ciężarówki nie chciał się pokazać. Kilkanaście prób i nadal brak znacznika na mój, nie mój statek. No ale w sumie znaliśmy kierunek, wiedzieliśmy gdzie poleciał i gdzie powinien się zatrzymać po wyjściu ze Space Strady, więc ruszyliśmy w miejsce, gdzie kończy się kosmiczna autostrada i postanowiliśmy znaleźć moją, nie moją ciężarówkę gdzieś w rowie lub krzakach nieopodal. Po dotarciu parę skanów przestrzeni, nic, zero śladu. Czyżby bez kierowcy nie zatrzymała się i pojechała dalej do Pyro? Jax miał już takie przygody, więc dlaczego musiało mi się to przytrafić i kto zapłaci akcyzę za cały towar z mojej, nie mojej ciężarówki? Jako doświadczony obywatel gwiezdnych rubieży udaliśmy się dalej na stację, aby sprawdzić w terminalu stan mojej, nie mojej ciężarówki. Na dzień dobry system powiedział, że mój, nie mój Hull Sea jest nieznany i ostatnio go widziano na stacji Serafin. Też minął się, jakbym nie wiedział, gdzie ostatnio byłem. Co gorsza, system wymyślił, że skoro prowadziłem ciężarówkę, to teraz czas na pauzę. 45 minut. To jest związane z transportem, ten zna ten ból. No ale wiecie, Tacho da się oszukać, daje się w łapę zarządcy floty i już za 15 minut mogę dalej cieszyć się przygodą kosmicznego trackera. Dalej wszystko odbywa się zadziwiająco szybko, to znaczy miało być tak samo szybko jak na Serafin, ale po drodze napotkaliśmy przeszkodę, a w zasadzie wiele przeszkód. Na początku okazało się, że nie ma korzonków za 5 milionów, tylko jakieś ochłapy, więc żegnaj 600 000 zarobku. Ale jest za to żelazo. Co prawda niecałe 200 000 zarobku, ale za to o ile mniejsze ryzyko, tylko 1 000 000. Wchodzę w to. Kolejna przeszkoda to jest brak rękawa, którym mógłbym wejść na swój statek wypożyczony, kto odbierał tę stację od generalnego wykonawcy.
Taka niedoróbka nie powinna mieć miejsca, skoro stacja ma dopiero miesiąc, a już zepsuty jest rękaw. No ale od czego ma się przyjaciół z Polskiej Gromady Gwiezdnej? Szybko na świetny telefon i znów taksówka, to znaczy mikrouber, z prawie Manhattanu wiezie mnie do mojego wypożyczonego stateczku. Załadunek już bez niespodzianek, policzenie towaru, zaplombowanie. Ale dlaczego brakuje jednego kontenera? Co to jest jeden kontener przy 143 pozostałych? No trudno, zdarza się. Czasami jakieś paczki z towarem wypadają z ładowni, wtedy w Pyro mają Black Friday. Lecimy. Szybki wskok na autostradę i pędzimy, znaczy się ślimaczymy się 60 000 km na sekundę. Po dłuższej chwili już przed nami drżą całe ładownie stacji TerraPoint. I słusznie, bo tym razem wieziemy żelazo, a nie jakiś tam hel czy inne pierdy. Żelazo w końcu to poważny ładunek. No a na miejscu kolejne kłody pod koła, znaczy się pod płozy, czy co tam ma ten statek, bo nie da się wywołać rampy. Wywołujemy przez apkę, przez CB, no normalnie chyba strajk. Ale od czego jest SpaceNet? Szybko sprawdzamy i już znamy metodę na strajkujących. Olewamy rampę i udajemy się bezpośrednio do admina. Ten to ma władzę, wszystko kupuje i wszystko sprzedaje. Jednak u admina okazuje się, że także strajkuje i nie pomaga rozłożenie, schowanie, podjazd pod rampę, po prostu nic nie pomaga. A dodatkowo nie umie liczyć, bo ja mu tu towar w tonach SCU dowożę, a on mi tu liczy jakieś nano czy mikro. Co za brak profesjonalizmu. Pozostało mi na koniec schować mój wypożyczony statek z towarem, który zostanie zutylizowany i policzyć rachunek zysków i strat. Jakich zysków? A po ponad 3 godzinach zaangażowaniu dodatkowo 4 osób, wydanych 2 milionach na towar, pozostaje mi tylko zakończyć stwierdzeniem: no cóż, zdarza się. Z pozytywów na całe szczęście, że nie było korzonków na Pyro, bo bym umoczył 5 baniek. Na koniec pozostaje mi podziękować załodze PGG za wsparcie. Dzięki chłopaki, bez was ta przygoda skończyłaby się dużo wcześniej. I cóż, do zobaczenia podczas następnej przygody w Wers. I teraz nagle mi ta gra zaczęła w miarę działać. Oho, W miarę. dobra, ja już jestem w kosmosie, Max. Ja też. Aha. Kurde, daliśmy ciała, bo biegłem za tobą. Zniknął mi twój znacznik, a mogłem się cholera... Tyle lat człowiek w to gra. Dobra, Niby To jest wiedział. na serwerze i ma ja statek. Ja jestem. Też jestem. Okej, XL1 nawet mam zamontowaną, także... To będziemy Będzie szybciej tylko na miejscu jak Hulce, tak?